Wszystko w złocie. I ruskich pełno. Jesteśmy, może nie widać, na cmentarzu, który ma 5 hektarów powierzchni. Jest jednym z największych na świecie. To są takie powązki, żeby nie powiedzieć Wawel naszego kraju. Przecież mój teściu ma identyczne drzwi do wędzarni, no identyczne, no. No to jest miasto jak miasto, no kurde. Warszawa jest bardziej zakorkowana, więc dziewczyna ma urodziny i pozwolili jej to założyć. Pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. No i witam bardzo serdecznie pod Torre de Monumento, czyli wieży zabytkowej. Dzień drugi zwiedzania, naraz jednego dnia nie daliśmy rady, dlatego musieliśmy tu przyjechać drugi dzień, drugi raz. Chciałbym wam też z tego miejsca powiedzieć, że Buenos Aires jest miastem autonomicznym, czyli może tu obowiązywać inne prawo niż w Argentynie. Derek, goni, bo ja cię złapałem. Derek! Tam jest jakiś, Klaudia mówi, że to zabytek, o ile można... Turystyczna. Atrakcja To jest turystyczna. tak, ale nie wiem jak to się czyta, także muszę przeczytać z telefonu. Edificio Cavanach, tak to się nazywa. Ulica Alvear to najbogatsza ulica tego miasta, Buenos Aires. A tutaj ktoś stwierdził, że pierdoli tą dzielnicę i się wyprowadza. Buenos Aires, zielone światła są białe. Wow, jaki ładny budynek do mieszkania. W Polsce by się nazywało willa pod starym dębem. Zobaczmy jeszcze, ile może kosztować coś w Buenos Aires. Kliknąłem w Buenos Aires w centrum. No i tutaj to już są drogie rzeczy, dlatego że to jest na przykład 7,5 miliona za wielką działkę 50 000 metrów. Wielka chata 1 950 000 dolarów. 1 880 000 dolarów. Również jakaś ładna willa. Rezydencja z ochroną. Mają rozmach, skurwysyny. Wszystko w złocie. I ruskich pełno. I co musicie wiedzieć? Argentyna z chęcią przyjmuje Rosjan do siebie. Z chęcią przyjmuje. Oni twierdzą po prostu, że oni przyjmują wszystkich. Oni nie chcą się w to mieszać. Jak po prostu ktoś potrzebuje, to ich przyjmuje i tyle. Co ja o tym sądzę? No nie jestem za tym. No, człowiek jest człowiekiem i nawet Rusek potrzebuje może współczucia. Ale ja widzę, że Ruscy głównie chodzą na przykład po tej ulicy, no, która jest najbogatszą ulicą w Buenos Aires. I zastanawiają się, która willa im się bardziej podoba. Bo może by kupili, widać, że są ubrani nieprzeciętnie dobrze. Nie podoba mi się. Uważam, że faktycznie, jeżeli ktokolwiek dopuszcza do takiej sytuacji w Rosji jak jest, to nie powinien stamtąd wyjeżdżać, tylko powinien się w tym męczyć, bo na swój sposób każdy jest trochę winny. Ale też uważam, że ja na przykład z Polski chcę spierdzielać, bo jest tam do dupy rząd. I teraz czy ja jestem winny temu? Tak, ale ja nie robię tym nikomu krzywdy. Ani mój rząd nie robi nikomu krzywdy, oprócz własnych obywateli, którzy na nich głosują. A Ruscy robią krzywdę innym. I tu jest różnica moim zdaniem główna. Oni tutaj wspominają naszego papieża często. Jest chyba stosunkowo dla nich ważny. A kościół wygląda tak. Jest zaraz przed takim najbardziej znanym tutaj cmentarzem, najdroższym, największym, najbardziej znanym. Jest tutaj pochowana wnuczka Napoleona. To są takie powązki, żeby nie powiedzieć Wawel naszego kraju. Jesteśmy, może nie widać, na cmentarzu, który ma 5 hektarów powierzchni. Jest jednym z największych na świecie. Da się chyba jeszcze tu pochować, ale to kosztuje bardzo dużo.
Są tutaj pochowani władcy. Generał Martin Rodriguez. rewolucji majowej. Tak, zasłużył się tutaj w rewolucji majowej. No i nawet tutaj go pochowali z takim pomnikiem. O! Patrzcie, jaki grobowiec z kamienia. I co tam jest? Senator. Senator chciał mieć grób jak Jezus z kamienia. Tylko kamienie już mu odstawili. Co jest ważne i ciekawe, chowają się tutaj całymi rodzinami. Także jak już ktoś ma taki grobowiec, to albo jest bardzo dużo tam poustawianych trumien, albo bardzo dużo urn. Często jeszcze są zrobione katakumby, a na górze jest kilka tam trumien, urn, a jeszcze potrafią się wkopać w dół i tam mieć katakumby z trumnami albo urnami. Chciałbym stwierdzić, że jak dla mnie jest to lekko porąbane. O, widzicie? Familia jakaś tam, no. Chodzi o to, że jak już ktoś ma takie miejsce, to grupami tam spoczywają. Tak samo u tego senatora było sporo tych urn. No i słuchaj, człowieku, weźmiesz se, kupisz takie miejsce, zapłacisz kupę kasy, się zasłużyłeś i nawet nie ma gdzie tu lampki zapalić. Nawet ci światełko się nie pali, żebyś miał trochę widniej tam w piekle czy w niebie, zależy na co zasłużyłeś. Więc taka to robota z tym miastem. Wszystko im wyższe, tym lepsze, tym jakieś tam, a potem masz takie zniszczone, połatane jakieś, nawet nie ma gdzie lampki zaświecić i kwiatka położyć. I tam na przykład jest urna, tu dwie trumny, a tam zejście na dół i tam następni. No ale to chociaż jest jakieś w miarę ładne. No, bo nowe. Już taki kamień się nie powinien Careful zostawić. with the door with the baby because inside the place if you open the door 6 meters down. Eh? 6 meters? 6 meters. Oh my god, thank you. Ojejku, ale alejka. No aleja gwiazd normalnie. Znaczy to jest normalne. Słuchajcie, ja jestem katolikiem, wierzącym, aktualnie niepraktykującym. Ze względu na to, że Kościół moim zdaniem za bardzo zbłądził. I nie będę do tego ręki przykładał. Kościół już nie powinien się nazywać kościołem, tylko instytucją działającą pod szyldem kościoła. Bo aż wstyd normalnie, że oni się tak nazywają. Natomiast jestem dość wierzący i uważam, że po pierwsze, ja nie chcę, żeby mnie spalono. Także mówię oficjalnie, jakby coś nie chcę, żeby mnie spalono. A po drugie, uważam, że najważniejsze dla osoby zmarłej to jest zapalić światełko i jak już ktoś bardzo chce, to położyć kwiatka, bo to ładnie wygląda i jest ktoś uczczony pamięcią. A nie, kurde... O, czy ten ziomek tutaj, czy ten ziomuś tutaj, co stoi z tym mieczem, on tutaj jest upamiętniony w jakiś sposób, tak. No ale no owszem, kwiatka mu zostawili polnego, ale już świeczki mu nie zapalą. No generał, no jeszcze okej, no to jeszcze pół biedy, no. Zasłużył się jako generał, to go zostawili jako generał. No ale co to jest tutaj, no co to jest, no. Przecież mój teściu ma identyczne drzwi do wędzarni, no identyczne, no. A znicz się nigdzie nie pali, nigdzie, ani jednego jeszcze nie widziałem. No to jest katastrofa. Nie podoba mi się to. No, siedzi Familia del Carril. On po prostu z własnej pychy powiedział, że chce zostać tak upamiętniony i siedzi tu z żoną. Dobra, idziemy stąd, familia. To wesołe miasteczko, to jest ciekawa sprawa. Argentyńskie tango tańczy się tu wszędzie. Słuchajcie, to jest typowo
argentyńskie jedzenie. Musi być wołowina. W sumie to jest najważniejsze. Jest medium albo nawet medium rare. Bardzo pyszne. Będę próbował w czapce, ale potem ją zdejmę. Dla tych, co się chcą nie czepiać. Smarkowinka i domowe frytki, słuchajcie. Naprawdę sztosik. Sztosik. I to kosztuje 31 zł. Myślę, że dobry deal. Zajebisty. Dziewczyna ma urodziny i pozwolili jej to założyć. Bardzo lubię, bardzo. Proszę bardzo, a tutaj uniwerek. Czytałem co nieco tam o tych tutejszych uniwersytetach i jest i Polibuda, którą widzieliśmy, i uniwerek, który jest tutaj, także spoko. Ale hacienda, co? Buena casa. To jest taki kwiatek, który się na dzień otwiera, a na wieczór zamyka. Jak się okazuje, chyba musi być już wieczór, bo już jest zamknięty. A liczę na to, że akurat zobaczymy, jak się zamyka. Jest mi wręcz smutno teraz. Kończymy zwiedzanie Buenos Aires. Juleczek teraz się też ma szansę troszeczkę pobawić. Chciałbym wam powiedzieć, że nie uważam, iż jest to prawda, że nie można tu jechać samochodem, bo to jest crazy. Być może gdzieś tam wloty, wyloty, ale generalnie jak już tu wjedziecie, no to jest miasto jak miasto. No kurde, Warszawa jest bardziej zakorkowana, więc wydaje mi się, że to są wujki dobre rady, które mieszkają w małych miastach i po prostu może nie wiedzą, że ludzie potrafią się poruszać po dużych miastach. Jeżeli jesteście z Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Poznania, wiecie jak się poruszać po dużym mieście lub bywacie w takich miastach, to nie słuchajcie wujków dobra rada, że to jest crazy tu przyjechać. Buenos Aires jest fajne, miasto jak każde inne i tyle. Z kategorii poradnik. Buenos Aires trzeba sobie wyrobić taką kartę. I jak taką kartę wyrabiacie, to musicie za nią zapłacić coś tam ponad 600 peso, może to się zmieniać, no bo jest inflacja. Czyli na nasze aktualnie to jest $1. I może być jedna karta na wiele osób, bo to po prostu wam ściąga pieniądze i ją sobie doładowujecie i możecie jeździć autobusami, metrem i pociągami tymi podmiejskimi. Także nawet jak jesteście całą grupą, to możecie kupić, doładować i klikać, żeby nie wydawać pieniędzy na więcej kart, dlatego że jej się potem nie da zwrócić. Chciałem ją teraz zwrócić, powiedziała, że to jest niemożliwe, już się wyrabia i się ma. Autobusy i tramwaje, autobusy i tramwaje. Juleka, jaki ty jesteś? Ogarnięty. I wszystko wiesz? Tak. Tell me sweet, love is on, so live it our way.